Siemano wszystkim, witam was w odcinku, w którym to nie ja będę pełnić główną rolę, a wy, bo będę dzisiaj przerabiać wasze zdjęcia. Okej, wybrałam z maila 5 fotografii. Starałam się, żeby były jak najbardziej zróżnicowane, tak więc mamy 2 zdjęcia postaci i 3 beauty, z czego jedno jest w takim rabowym formacie. Najprawdopodobniej jest to Canon. I od tego zdjęcia sobie właśnie zaczniemy. Pierwsze zdjęcie należy do Kariny i niesamowicie mi się podoba. Dostałam od ciebie kilka zdjęć i był ciężki wybór, ale starałam się, chciałam koniecznie, żebyś pojawiła się w odcinku, bo zdjęcie jest piękne. Ja w ogóle bardzo lubię zdjęcia, gdzie pojawiają się dłonie. Poza tym ten naszyjnik, jakby napisz mi koniecznie, skąd go masz, bo jest czaderski. Skóra wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, jakie miałaś ustawienia. Ja bym pomyślała, czy by nie zrobić trochę większej przysłony, bo tutaj ręka, super, wszystko jest ostre. Troszkę mniej nam tutaj padło na twarz, ale jakby wygląda to i tak mega, więc z daleka zupełnie tego nie widać. Wygląda, jakby było totalnie mega ostre. Dobra, zaczniemy sobie w Camera Raw coś tutaj działać, ale też delikatnie. Jeśli ktoś oglądał odcinek, gdzie retuszuję zdjęcia Ewy, to wie, że na początku tylko delikatnie tutaj rozjaśniam. W ogóle bardzo się cieszę, że pojawiło się takie zdjęcie beauty, bo będzie to coś najbardziej zbliżone do tego, co ja robię u siebie. Nie będę tutaj za dużo usuwać, bo nie ma za dużo do usuwania. Masz piękną cerę, pięknie to wygląda. Usuniemy sobie tylko tą małą ranę na palcu pędzlem korygującym. Tyk. I ja usunę te niewielkie tutaj kawałki, czy tam drobinki rozświetlacza, bo nie zawsze lubię, kiedy one się tak mocno tutaj odbijają. Reszta jest git. Może spróbujemy tego włosa usunąć. Ale zobaczymy, bo jest dosyć duży i nie wiem, czy będzie to dobrze wyglądać na sam koniec. Usuniemy jeszcze ten jeden włosek z brwi, bo widzę, że skubany się w dół wywinął. Teraz przejdziemy sobie od razu do Dutch and Burn. Przyciemniam trochę tutaj pomiędzy brwią, bo ja lubię, jak cała brew jest dosyć mocno zaznaczona. Odpalam sobie teraz mapę gradientu. Pododawałam trochę więcej kontrastu, żeby było więcej struktury na twarzy, żeby wszystko było takie bardziej 3D. Teraz odpalimy sobie poziomy, czyli tak jak ostatnio RGB, Ctrl i poziomy. Ogólnie na tej fotografii jest bardzo dużo światła, więc raczej tutaj działam przyciemnianiem, żeby dodać właśnie głębi i pokazać fakturę skóry. Tak wygląda przed i po. Lecimy więc teraz z filtr Camera Raw. Bo jakby retusz już na ten moment bym zakończyła. Takie foty w słońcu w ogóle lubię zawsze przenieść trochę na taką stronę pomarańczowo-różową, żeby ten odcień nie był taki typowo żółty, czy taki żółto-zielony, bo często tak wypada na zdjęciach, więc tutaj wszystko sobie poprawiam, żeby było więcej czerwieni w tym. Wracamy do ustawień podstawowych i dalej suwaczki. Suwaczki są najlepsze. Ogólnie ja lubię suwaczki. Przytniemy sobie troszkę to zdjęcie. Jestem zła, że nie zrobiłam tego wcześniej, więc przytniemy je sobie tak, jakby mogło być na IG. Do tego zdjęcia zrobimy jeszcze jedną, max 2 rzeczy. Jak mam finalną warstwę, bo wygenerowałam sobie jakby ją, wiecie, złączyłam wszystkie te, co były pod spodem. I teraz tak, tą warstwę sobie kopiuję.
Wchodzimy w rozmycie. Rozmycia są najfajniejsze, gaussusowskie. I robimy tak... No jakieś 5, 6, może 8. Ma być tak rozmyte, ale mamy widzieć, co jest pod spodem w miarę dokładnie. I zmienimy sobie teraz mieszanie na jaśniejszy kolor i robi się taki też dreamy vibe. Wszystkie takie elementy błyszczące się podbijają. O, tutaj może będzie widać. O. I na koniec dałabym coś z pędzli. Mam takie pędzle, gdzie są jakby odbicia światła, takie bliki, tak chyba mogę to nazwać. Najróżniejsze, więc weźmiemy sobie coś takiego. I tutaj, gdzie się nam też odbija światło od naszyjników, to można dać. Szybkie zobaczenie przed i po. Takie mieliśmy zdjęcie przed, a takie po. Myślę, że wyszło mega spoko. Okej, lecimy teraz z drugim zdjęciem i z racji tego, że reszta zdjęć to już są formaty JPEG, to odpalę je sobie skrótem Ctrl+R. Tutaj większość będę robiła w Camera Raw, bo z racji tego, że postać jest dalej, to nie ma potrzeby retuszować za wiele, natomiast na pewno coś tam sobie, może tą osobę usuniemy z tyłu. Zaraz zobaczymy, czy to się da. Dobra. To na razie tak, nie zrobię tu za wiele. Otwórzmy to sobie. Okej, tak więc przy tym zdjęciu postaram się usunąć tą postać, chociaż zobaczymy, jak mi pójdzie, bo tutaj czasami nie jest to takie proste. Spróbujemy pędzlem korygującym po prostu. Okej, słuchajcie, jeśli ktoś wie, żeby tam szukać, to myślę, że by się doszukał, natomiast ja myślę, że jest spoko. Utworzę jeszcze raz tą warstwę i zrobimy sobie zaznaczenie, zakres kolorów i tutaj światła. To sobie otworzę jako balans kolorów i zrobimy od razu drugi, który będzie na cienie. Ogólnie na zdjęciach bardzo dobrze zawsze wyglądają kontrasty kolorystyczne, czyli właśnie połączenie gdzieś tam niebieskiego z żółtym, pomarańczowym, z różowym, czy zielony i różowy. Wtedy też optycznie robi się nam taki kontrast, zdjęcie wygląda ciekawiej, więc zawsze starajcie się miksować te przeciwne kolory. Teraz lecimy do Camera Raw i tutaj się pobawimy. Zacznę sobie od kalibracji i popatrzmy, co tu się będzie działo. Kalibracja jest właśnie fajna, bo ona daje dosyć łatwo pozwala uzyskać taki właśnie kontrast na tych zdjęciach. Przy zdjęciach właśnie takich całościowych super się sprawdza ta gradacja kolorów i tutaj naprawdę delikatne jakieś zmiany mogą totalnie zmienić vibe całego zdjęcia, tak więc polecam. Dodam tutaj, bo chciałam zobaczyć, jakby te lampy wyglądały, gdyby one są troszkę przepalone, znaczy wiecie, bardzo biało tu jest, nie jestem w stanie z tego uzyskać jakby kształtu już tego, ale spróbujemy może zrobić, podobnie jak w przypadku poprzedniej foty, czyli żeby one były takie bardziej poruszone. Mam coś takiego, co nazywa się Sparkle Brush. Przycięłabym jeszcze to zdjęcie, bo wszystkie chciałabym, żebyście mieli takie, żeby można wstawić sobie na Insta oczywiście. Czas na szybkie przed i po, też żebym ja widziała, co się zadziało. Czas na trzecie zdjęcie i znowu lecimy z make-upem. Nie muszę tutaj na razie otwierać w Camera Raw, najpierw sobie troszkę poczyścimy z racji tego, że będzie to zdjęcie beauty, więc będzie to wymagało pędzla punktowego korygującego.
I tutaj delikatnie wszystkie jakieś pojedyncze rzeczy, które nam się nie podobają. By the way, zdjęcie jest boskie. To jak jest tutaj glow na oku pokazane i na twarzy. I love it. Jakby perfekto. Tak by the way, to jest zdjęcie Mili. Tak, podpisałaś się w mailu. A zdjęcie poprzednie było Oliwii, bo tego nie powiedziałam. Też dziękuję, kochana, za podesłanie zdjęcia. Muszę uważać, bo z racji tego, że na przykład to zdjęcie było przysłane w JPEG-u, ono nie ma aż takiej rozdzielczości jak zdjęcia, które standardowo retuszuję, więc nie mogę aż tak dużo tutaj zmieniać, bo jakby sam obraz nie ma tylu danych, więc mogą wtedy pojawiać się widoczne jakieś tam nierówności. Więc zamiast przeciągać, tylko dosłownie klikam w miejscu, gdzie chcę, żeby się retuszowało. Teraz odpalam sobie Delicious Skin z mojego panelu z Delicious Retouch i zaznaczam sobie twarz. Jestem w sumie ciekawa, jak się ta wtyczka zachowa na zdjęciu właśnie takim JPEG-owym. Osobiście uważam, że troszeczkę za mocno się tutaj nam wszystko wygładziło, więc ja trochę ten efekt osłabię, żeby nie był tak intensywny, bo nie chcę też, żeby wszystko się, wiecie, spłaszczyło. Teraz Dodge & Burn, też oczywiście z mojego panelu. I tak jak wam mówiłam przy okazji filmu Ewy, kiedy robimy Dodge & Burn, to skupiamy się na tym, żeby jakby środek twarzy rozjaśnić, a boki przyciemnić, żeby też optycznie tą buzię wyszczuplić. Standardowa mapa gradientu. Widzicie, jak nam się tutaj ładnie wybił rozświetlacz? Dobra, tak jest przed i po. Od razu widać, że twarz jest taka bardziej 3D. Lecimy z poziomami. Słuchajcie, wszystko bardzo jakby powtarzalne jest u mnie na ten moment. Szczególnie te pierwsze etapy. Odpalimy sobie teraz Camera Raw. Dobra, tak by się prezentowało zdjęcie już po Camera Raw. Ja bym tutaj za dużo nie zmieniała już w sumie. Mamy tu zdjęcie make-upu. Może bym tu sobie przycięła bardziej. Na przykład w ten sposób bym to zostawiła. Więc zobaczmy sobie przed i po. Lecimy teraz ze zdjęciem Pauliny. Jest to kolejne zdjęcie nie beauty i tu mi się podoba strasznie mi się podobają te okulary, w ogóle cała poza. Tak więc tu pójdziemy sobie bardziej vintage. Zrobimy jakieś fajne rzeczy. Zjedziemy sobie trochę ze świateł. Ogólnie ziarno na zdjęciach to jest zdecydowanie jedna z moich takich bardziej ulubionych rzeczy i zawsze jak robię jakieś zdjęcia make-upu, to się biję z myślami, czy dać szum, czy nie, no bo wtedy jakby zdjęcie będzie nie tak fajne jakościowo, no bo jakby szum dodaje, no jakby psuje to wszystko troszkę, no ale daje taki vintage vibe i zawsze nigdy nie wiem. Chciałam coś jeszcze. Sklonuję sobie warstwę. Usunę trochę z twarzy, żeby to nie było tak mocno, ale jakby to, co się dzieje tutaj niżej, mega mi się podoba. Dobra, słuchajcie, tak by się prezentowała finalna fota. I na sam koniec zdjęcia Agaty, które w ogóle są przepiękne. Nie mogłam się zdecydować, bo nasłała 2 fotki i użyła kolorów, a ja uwielbiam jak są kolory na zdjęciach. Znaczy światło kolorowe. Lecimy! Okej, rozjaśniam sobie trochę to zdjęcie przed retuszem. Chociaż tak jak patrzę, to tu za dużo do retuszu nie będzie, bo skóra jest piękna. W ogóle to glow. Boskie. Oczywiście, słuchajcie, pamiętajcie,
żeby włączyć dzwonek, bo jak nadesłaliście swoje zdjęcia, żeby nie przegapić na przykład kolejnego odcinka, który będzie, albo tego, jeśli jakieś wasze zdjęcie się tu pojawiło, więc dzwonek zawsze warto włączyć. Ok, usuwam tutaj, zakładam, że to jest cień, który powstał przez te światełka. Mam nadzieję, że nie usuwam jakiegoś elementu makijażu. Jak tak, to sorry, ale myślę, że to był cień. I tylko słuchajcie, na ten moment to jest tutaj do retuszu. W ogóle nie wiem, co masz na twarzy. Koniecznie napisz w komentarzu, co masz na twarzy, co się tak świeci, bo ja muszę wiedzieć. Delicious Retouch, delikatnie, delikatnie. Pięknie, Dodge and Burn. Dobra, lecimy teraz z mapą gradientu. Teraz standardowo poziomy. I lecimy z filtr Camera Raw, żeby wykończyć to zdjęcie. Bardzo mi się podoba, serio, ten intensywny blask wygląda bosko. Ale trochę musimy przywrócić oczom trochę, bo bardzo ciemne są, bo to zdjęcie ogólnie jest ciemne. O, tu spróbujemy jeszcze z tym rozmyciem gaussusowskim, bo tu pięknie może to wyglądać. Ok, tak więc fota jest skończona. Mega mi się podoba wszystko, co tutaj wyszło. Ja sobie sprawdzę, jaki efekt przelipa. Myślę, że jest naprawdę dobrze. Dobra, słuchajcie, wszystkie foty przerobione. Teraz na pewno widzicie porównanie wszystkich zdjęć przed edycją i po edycji. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, które zdjęcie waszym zdaniem wyszło najlepiej, gdzie poszło mi najlepiej. Ja uwielbiam wszystkie zdjęcia, mega mi się podoba w ogóle ta opcja, super się bawiłam, tak więc myślę, że będzie wiele odcinków z tej serii. Piszcie też, co sądzicie o tej serii, ale myślę, że wam też się będzie podobać. Dobra, to było na tyle, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz przypominam w.bociak@gmail.com. Wszystko też będzie w opisie na dole. Jeśli chcecie, żeby wasza fota pojawiła się w kolejnym odcinku, to wysyłajcie właśnie tam swoje zdjęcie w tytule retusz. No i pamiętajcie o tym dzwonku, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Pa!